Cześć, lecimy dzisiaj właśnie na tor w Poznaniu, żeby pojeździć nową kapówką 992. Będzie to pierwsza możliwość przejechania się za kierownicą. Jeździłem już poprzednią generacją kapówki. Ciekawe, jak będzie się prowadziło to nowe auto. Zobaczymy. Na razie są przymiarki do przyszłego sezonu. Jest okazja, żeby pojeździć, zobaczyć jak się auto prowadzi, jakie czasy. Da się ukręcić tym samochodem. Właśnie zmierzamy w kierunku Speedmastersów. Zepsujesz, kupujesz. Oni przyszły sezon jadą 992. O, zobaczcie, właśnie są na prosty. Nic nie było widać. No nic. Lecimy, mamy już 13:30, jesteśmy chwilkę spóźnieni. Zobaczymy, jak to auto. Podobno dużo lepiej się prowadzi przodem. Od BM-ki jest tak 3-4 sekundy szybsze. Przypominam, że ma prawie 2 koni więcej. No, teraz 90 koni. O, zobaczcie, tu jest ta nowa kapówka właśnie. Nie ma biedy w tym kraju, nie ma biedy. Same kapówki, same BM-ki, same S-klasy. Zobaczcie, ile osób dzisiaj jest na treningu. Zobaczcie, jak to autko ładnie wygląda. Zobaczcie, jaka ładna kierownica, ją się zdejmuje. O, nie będę ściągał. Karbonowe fotele, wszystko wywalone. Kierownica jest typowo motorsportowa na łopatkach. Wszystko jest wycięte, wstawiona jest klatka, auto jest odelżone. Powinno ważyć 1250 kg. Wszędzie karbony. Dach. Tu jest taka siatka specjalna, którą zakładasz w momencie, kiedy jedziesz na tor, że jeżeli byś dachował, to ręce nie wypadną tobie za okno. BM-ka też nie jest zła. Było jak było, jest jak jest. Zobaczymy, jak będzie. 1,31 z hakiem. Ale to jest nowa opona, zajebisty warunek. Opona używana jest 2 sekundy wolniej, 1,5 sekundy do 2 sekund wolniejsza. Zobaczcie, jak jest tylny zawias skonstruowany. Wszystko jest na unibolach, na wielowahaczu. Mamy tutaj tą centralną śrubę, więc wkładasz koło, ono się pozycjonuje na tych pinach. Dokręcasz jedną śrubą i już wszystko masz. Tutaj też fajnie zobaczyć. Mamy oś tylnią, a silnik dopiero się tu zaczyna. Bokser, więc bardzo nisko położony i przez to kapówką się, generalnie Porszekami ciężko jeździ, bo one mają jednak ten silnik za tylną osią i są troszkę mniej przewidywalne niż auta, które mają silnik pomiędzy osiami. Nie są, bo to jest kupiony z Porsche Motorsport i masz Pagidak 992 Cup. Generalnie w Porsche masz tak, że jeżeli zepsułoby Ci się to mocowanie, to tam masz numery seryjne wygrawerowane, jedziesz do centrum Porsche, do salonu, zamawiasz je i po 2 dniach masz do odbioru. Jak chłopakom motor się zatarł, jak motor wymagał przeglądu, to zamówili go i po 2 dniach przyjechał do Warszawy. Normalnie taka wielka skrzynia obudowana, może uda mi się załatwić zdjęcie, to Wam pokażę. Wkładasz silnik, wyciągasz i lecisz dalej. No ale swoją kwotę trzeba zapłacić. Tu mamy mocowanie skrzydła tylnego i też jest mocowanie od góry, nie od dołu, bo generalnie docisk jest generowany dołem, a nie górą. Więc chodzi o to, żeby tu była jak najbardziej gładka przestrzeń, żeby to powietrze jak najbardziej opływało go. Bo jest różnica prędkości między dołem a górą i to generuje docisk. O. No właśnie, Nie, a tak na serio to z przodu mamy, żeby dociążyć samochód, zbiornik paliwa, około 100 litrów. Mamy też 2 pompy hamulcowe, jedna jest na przód, druga jest na tył, z rezerwuarami od razu, gdzieś odpowietrznik czegoś. Regulujesz sobie tutaj takim orczykiem balans przód-tył, oczywiście od razu masz odczyt ciśnienia z tych hamulców i idzie to wszystko do pompy ABS, którą też możesz zregulować sobie 12 pozycji i w zależności od tego, jak sobie to ustawisz, tak będzie auto hamowało. Mamy tutaj też siłowniki do podnoszenia auta. Zobaczcie tutaj. Jakie sprytne rozwiązanie, bo w GT3 RS-ie zrobili tak, że te chłodnice wylatują przez wannę i tu gdzieś wylatują sobie i dodatkowo jest docisk, ale przez to nie mamy bagażnika. Tutaj bagażnik został, bo to jest oczywiście narobione na wersji GT3, ale zobaczcie, to powietrze, które tu wlatuje, przelatuje przez chłodnicę tutaj i wylatuje tymi kanałami górą. Powoduje to, że zmniejszamy opory aerodynamiczne, czyli możemy szybciej jechać i generujemy większy docisk z przodu. Możecie się zastanawiać, co to jest za rura. To jest rura dla kierowcy. To powietrze sobie wlatuje tutaj tym kanałem, leci sobie do kabiny i masz świeże powietrze, bo żeby też się nie gotować, jak masz 2-godzinny wyścig. Maska aluminiowa. To jest aluminiowe! Strasznie lekka. Zobaczcie, jak ona jest tutaj chwiewna. Zapinki jak BMW, co prawda te zapinki się nie chcą
Zobaczcie, jakie przepotężne zaciski. Tutaj już mamy 6 otłoczek z przodu, 4 otłoczek z tyłu. A w ogóle zrobiłem coś głupiego, bo nie wiedząc, kiedy samochód zjechał, dotknąłem zacisk i się okazało, że jest ciepławy. Też również mam wahacz z przodu. Znaczy wielowahacz w sumie. I zobaczcie, tutaj powietrze, które leci, jest kierowane na tarczę, żeby to powietrze wychodziło nam tarcz. O, zobaczcie, zobaczcie, zjeżdżam. Jeszcze fajna sprawa, którą też mamy w BMC, kupioną, ale nie założoną, jest to ten wąż. Wbijasz powietrze, wysokie ciśnienie i auto ci się podnosi na tych siłownikach do góry i wtedy bez problemu możesz wymienić 4 koła bez żadnego lewarka. To jest fajne w autach, które mają płaską podłogę i dużo aerodynamiki, bo nie ma jak włożyć tam tego lewarka. No i to jest bardzo szybkie i wygodne. Dobra, idę się przebrać. Kurwa, chłopaki, chyba bielizny nie wziąłem. A nie, coś jest. Nie no, bardzo dobrze. Stresujesz. Bardzo... Nie, Janek, kurde, przecież wiem jak jeździsz, no. Zepsujesz, kupujesz. Wiem, ale będę miał przynajmniej Ale ścigać w spoko. przyszłym sezonie. Nie, bardzo się cieszę, że pojedziesz. One mają najechane trochę. No tak. One są z Poznania, ze sprintu. To jest tylko z jednego, z tego najmniejszego. No ale ty jeździłeś cały dzień? Ja byłem dzisiaj na Dzisiaj 4 wypustach i w zeszłym tygodniu na 4. Ale ja nie, Janek, jesteś mistrzem, wiesz jak to zrobić, tak? Nie, no. Cieszę się bardzo, bardzo się cieszę. Wsiadaj. Musisz mi wytłumaczyć, gdzie się ten luz wrzuci. Dobrze, wariacie, wytłumaczyć. Tak? Tak. On nie jeździł, to nie? Wczoraj. No. Dzisiaj nie jeździł. Nie. Ale krzywo i tak się siedzi, co? No tak się siedzi, no to nic nie zmieni się. Coś urwałem? Nie, jest dobrze. Ale jaką regulację masz tutaj Dobrze, piękną. pasuje PMC ci? to ja muszę ustawić. Pasuje ci? Pasuje ci? Jak tu się odpala? A ci jak się ustawia? No to zapłon, to wiem. To weź, pociągnij do siebie i na dół, dobra? I tym. Tym kręcę. Tak. ABS czym się rusza? Musisz go odpalić. Tu masz ABS. Jak przytrzymaj teraz, to masz ciśnienia. Nie są złe. To sobie poradzisz jakby... A ruszanie? Co? Ruszanie? Rusz tak, że Ale jest bardzo... nie wrzucasz ruch. Nie, wrzucasz, masz sprzęgło, wrzucasz jedynkę i on bardzo od razu bierze. Ale gdzie, a na luz gdzie wrzucasz? No to schodzisz na tym. A wsteczny? Musisz przytrzymać sprzęgło i wciskasz ten. Czemu masz tak dużo ciśnienia na tył? Ruszałeś coś to? Nic nie rusza. Ja tak na razie, dla mnie to jest, ja się zapoznaję z tym autem, więc na razie tak mam ustawione, żeby sobie tak jeździć. Jak chcesz sobie posmieniać, to sobie posmieniaj. Miłej zabawy. Jachu na Porszaku, legendarny moment. No właśnie, no co będzie? Może będzie rekord w końcu toru, nie? No jest 1.30 rekord tego Porszaka. Może 1.29 jakby było, to było zajebiście. Zobaczymy. Patrzę na przebitki i lecimy dalej z filmem. Jak? Żółwik. No, mega. Miał w czołgu jest jeszcze mniej. Uważajcie na te rury tutaj przy wysiadaniu. Ładniej wygląda niż BMW? Ładnie, ale brzmi, no nie wiem. BMW ma swój charakterystyczny rzędowy dźwięk, tu jest bokser.
Ten odcinek nie powstałby bez ekipy Speedmasters. Chłopaki mają ogromne doświadczenie w motorsporcie, setki godzin na torze, całą gamę aut przeznaczonych na tor. A co najlepsze, możesz poczuć to wszystko na własnej skórze. Od jazdy za kierownicą torowego Mini Coopera, Hondy Civic Type R w wersji TCR, po Porsche GT3 Cup z mocą ponad 500 koni. W opisie macie link oraz maila do zespołu Speedmasters. Śpieszcie się, bo grafik mają bardzo napięty, a sezon dobiega końca. Dodatkowo na hasło Yahoo 40 będzie czekała na Was niespodzianka. Oj. Dziękuję. Cieszę się bardzo, że się też dobrze bawiłeś. Zupełnie inny to. Tak? No, obejście tylko prawy przód, bo coś nie wiem czy też tak miałeś, że obcierał, może już opony nie ma. Ale to by druty musiały być. Bo one tak kurwa już za wysokie ciśnienia były, wtedy co już pusto było, Tak. to zaczynało już wykurzyć. Ja zjechałem, ostygło, wszystko spadło ciśnienie i auto jechało lepiej. Tak, no bo tam... Zupełnie inne auto, inaczej się prowadzi. zrobiłeś już w pierwszym przejeździe, to jakbyś miał nową oponę, to... Jakbym miał nową oponę i te niższe ciśnienia, to bym złamał te 33. Znaczy inaczej, jakbym miał niższe ciśnienia, to bo jakby się później już lepiej jeździło, bo na początku nie wiedziałem, gdzie te punkty hamowania, wiesz, nie chciałem... Auto jest tak, że ono jak wklei, to już jedzie. Dlaczego dostałem? A jakie ładne felgi. Masz? Uwaga! Kogo? Od grupy Lowride dla mistrza. Bardzo duże podziękowania dla Mateusza z Lowride. Pierwsze kilometry w 992, fenomenalnie, super się auto prowadzi, opony były trochę podjechane. Fajnie, żeśmy się wjechali w auto. Nie chcę zapeszać, zobaczymy co przyniesie przyszłość i tyle. I do zobaczenia w następnych odcinkach.